Cześć, cześć, witam bardzo serdecznie, ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam kolejną czapkę, tym razem to będzie czapka zimowa. Dodatkowo powiem, jak można do tego zrobić szalik i taki komin. To w dalszej części filmu, ponieważ ja jeszcze go nie zrobiłam, ale pokazuję, jak można zrobić komin z tego wzoru i on bardzo fajnie wygląda, już widzieliście to na zdjęciach. Mam w planie go zrobić, mam jeszcze włóczkę, ale tak naprawdę to już nie muszę Wam pokazywać, bo to jest bardzo podobna sprawa, jak robi się czapka, więc to ja Wam to później pokażę. Jak będziecie dalej oglądać film, to zobaczycie zarówno pomysł na szalik, jak i na czapkę do tego kompletu. Boże, przepraszam, na komin do tego kompletu oczywiście. Natomiast sami możecie zdecydować, która wersja będzie lepsza, czy tylko czapka, czy komin, czy szalik. Ja wszystko Wam tam dalej pokazuję. Ja w ogóle zachęcam Was do oglądnięcia filmu w całości, zanim zaczniecie robić, bo czasami pewne rzeczy mówię troszeczkę dalej, i pomysł może się narodzić później w trakcie robienia, o czym mogłam nie powiedzieć na przykład na początku. Słuchajcie, zrobiłam sobie tą czapkę, ponieważ zrobiłam czapkę na drutach. Taką bardzo standardową czapkę według mojego pomysłu. Stworzyłam sobie ściągacz taki podwójny i później dookoła tworzyłam sobie tutaj takim ściegiem z prawych oczek czapkę, no i na końcu pozmniejszałam oczek trochę i tak mi wyszło. Oczywiście miałam ochotę zrobić bardzo podobną czapkę na szydełku. Oczywiście to nie będzie 1 do 1, ale chodziło mi o mniej więcej podobne wykonanie. No wzór nigdy nie odzwierciedli tego samego, ale myślę, że w miarę podobnie to wyszło. Oczywiście ten kolor może nie jest aż taki idealny do pokazywania, bo jest to taka zieleń, ale na przykład jeśli zrobicie sobie taką czapkę właśnie białą, czy też w Waszych ulubionych kolorach, to naprawdę będzie też inaczej wyglądać. Sam pomysł polegał na tym, żeby stworzyć ściągacz, który będzie podwójnym ściągaczem, żeby go już nie wywijać, żeby nam nie spadał, żeby ładnie się układało tutaj na czole, żeby nie było żadnych brzydkich krawędzi, fajne, równe, zaokrąglone, więc tak też zrobiłam, no i tak też właśnie wygląda moja czapka na drutach. Natomiast dalej, w dalszej części robimy sobie właśnie tą górę, czyli zaczynamy od ściągacza i ściągacz na bieżąco dopasowujecie pod głowę, czy dziecka, czy męża, czy swoją. Dosłownie najprostsza czapka do dopasowania na każdą głowę, ponieważ ściągacz robimy pionowo tam i z powrotem, więc z chwilą, kiedy my go zamkniemy, dopiero wtedy tworzy nam się tutaj właśnie taki ściągacz, czyli przed zamknięciem sprawdzamy, ile potrzeba rzędów, żeby idealnie pasowało. Ale to oczywiście dowiecie się później. No i dopiero po zamknięciu tego ściągacza, jak gdyby na pół, dorabiamy sobie tą część górną, która już jest naprawdę bardzo prosta, ponieważ ja stwierdziłam, że zrobię ją w formie takiej prostej, a dopiero później kilka rzędów na końcu będzie rzędami zmniejszającymi, żeby to ładnie wyglądało. Oczywiście taką czapkę można by zrobić, ja już też myślałam o tym, ale chyba dziś już mi nie starczy czasu w tym roku, że taką czapkę można zrobić zmniejszenia na przykład od tej części i wtedy ona będzie taka fajna, profilowana. Robić ją w formie takiego swetra raglanowego. No bo dlaczego wspominam o tym? Dlatego, że ja właśnie korzystałam z tego wzoru już robiąc sweter raglanowy. Jest to taki sweter, który farbowałam ręcznie włóczkę, taki wyszedł trochę granatowy, trochę biały, trochę niebieski. Już nie pamiętam, który to jest numer, ale jeśli kojarzycie, to napiszcie w komentarzu, o który sweter mi chodzi, ponieważ to był sweter robiony raglanem od dołu i wykorzystywałam właśnie ten wzór i tworząc raglan na rękawy później, można było fajnie to zmniejszać, żeby ta czapeczka się na przykład właśnie zawężała. Chciałabym nagrać jeszcze taką czapkę. Tym razem chciałam zrobić taką prostą, żeby już nie liczyć oczek, żeby się nie męczyć, żeby po prostu było zawężenie na górze, aczkolwiek wcześniej troszeczkę zwęzimy sobie tych oczek. Natomiast jeśli chodzi o taką typową czapkę, gdzie się właśnie tworzy takie powiedzmy raglanowe wzory, które pozwalają nam na zmniejszenie tej czapki, też można sobie samemu pokombinować. Jeśli jesteście osobami zaawansowanymi, to spróbujcie podzielić sobie czapkę na przykład liczbę oczek na 6 rzędów, wstawić sobie znaczniki tam, gdzie będzie taka linia raglanowa i za każdym przed raglanem i po raglanie trzeba będzie po prostu to zmniejszać i to może bardzo fajnie wyjść. Ja już niestety nie wiem, czy zdążę taką czapkę nagrać, ale mam nadzieję, że któraś z Was się pokusi i da mi znać, czy jak jej wyszło i jak jej poszło ze zrobieniem takiej czapki ze zmniejszeniem. Może jeszcze jak faktycznie starczy mi czasu, to Wam pokażę, jak u mnie to wyszło, czy ewentualnie jak to zrobić. Oczywiście jeśli chodzi o włóczkę, to naprawdę używajcie dowolnej włóczki, nawet taką, która Wam gdzieś tam została. Ja na czapkę zużyłam 2 motki,
Były to motki od Drops Baby Merino i znowu to są motki, które mi kiedyś tam zostały ze swetra. Źle sobie zaplanowałam ilość potrzebnych motków, więc dosłownie miałam 2 motki, więc zrobiłam czapkę. Ale ponieważ zrobiłam czapkę i spodobał mi się kołnierz, który Wam później pokazuję, więc dokupiłam sobie 2, ponieważ to będzie nowe, nie ma jakiejś takiej różnicy kolorystycznej, więc wykorzystam do zrobienia tego komina. Oczywiście można też zrobić sobie szalik, to zobaczycie sobie później. I tak naprawdę możecie też korzystać z innej włóczki. Możecie na przykład zrobić sobie z Drops Daisy, bo wtedy będzie ona grubsza, nie będzie taka, nie będzie trzeba aż tyle tych rzędów robić, bo ona jest zdecydowanie grubsza. A na przykład z Drops Daisy zrobiłam sobie właśnie tą czapkę czarną, tylko na drutach to zupełnie inaczej wygląda niż na szydełku. Mam nadzieję, że czapeczka Wam się spodoba. Jest to taka klasyczna, najprostsza czapka. Moje dzieci, moja młodzież stwierdziła, że chce klasyczną czapkę, więc taką będą mieli w tym roku. Mam nadzieję, że Wy też skusicie się na taki klasyk. Jeśli chodzi o szydełko, to ja używam szydełko 3 mm, ale musicie dostosować oczywiście szydełko do swojej włóczki. No i mam nadzieję, że chociaż oglądniecie film. No i oczywiście bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszelkiego rodzaju pomoc i wsparcie, które od Was płynie. Bardzo Wam dziękuję. To jest mi naprawdę bardzo potrzebne. Dzięki temu wiem, że mogę sobie po prostu dalej tworzyć i że ktoś tam czeka na ten film. Także serdecznie Wam dziękuję. No i zapraszam na film. Czapkę zaczynamy od zrobienia ściągacza. Będzie to ściągacz podwójny, zawijany, więc już na początku musicie sobie zdecydować, jaka będzie wysokość Waszego ściągacza. Ja już mam tutaj przygotowany mój docelowy ściągacz. Pokażę Wam na próbce, jak zrobić taki ściągacz. Oczywiście Wy musicie sobie dobrać odpowiednią liczbę oczek do włóczki, której używacie i do rozmiaru czapeczki, którą robicie. To jest mój początek. Liczba oczek idzie pionowo. Ja nabrałam 35 oczek, ale później się zorientowałam, że mógłby być ten ściągacz trochę wyższy, ale już trudno, nie będę pruła, tak zostawię. Tutaj chodzi mi o wysokość ściągacza w tą stronę. Ja tutaj uzyskałam powiedzmy takie 13 cm, 15 byłoby lepsze, ale tak jak powiedziałam, już nie będę tutaj pruła. Oczywiście robimy sobie cały czas tam i z powrotem tutaj w tą stronę, aż do momentu, gdy uzyskacie odpowiednią szerokość Waszej czapki w taki sposób. Jak to zrobić? Oczywiście najlepiej mierzyć na bieżąco, używać na przykład z takich spinaczy, złapać sobie, zakładać na głowę i sprawdzać, czy już jest odpowiednia. Jednakże ten ściągacz to nie jest taki docelowy ściągacz, ponieważ my go będziemy w taki sposób składać właśnie na pół po zrobieniu, w tak sposób. Jak już oczywiście będzie ta krawędź jedna i druga zszyta i tak będzie wyglądać docelowo ściągacz na górze, czyli dlatego musicie sobie na początku ustalić wysokość tutaj tego ściągacza, jaką chcecie osiągnąć. Ja chciałam osiągnąć takie 7 cm, 7, no powiedzmy mam takie 6,5-7, w zależności od tego, jak tutaj jeszcze po praniu będzie to wyglądać. Dlatego na początku nabieracie taką liczbę oczek, która będzie stanowić wysokość Waszego ściągacza po złożeniu oczywiście tutaj na pół w tą stronę. I teraz oczywiście, i tak jak Wam podałam, ja nabrałam tutaj 35 oczek łańcuszka, ale lepsze by było 40. Natomiast Wy musicie dostosować oczywiście tą liczbę oczek łańcuszka do Waszej włóczki, do szydełka, w zależności od tego, z której włóczki robicie i na jaki rozmiar. Pokażę Wam na próbce, wzór będzie bardzo prosty, już na pewno Wam znany, a jeśli nie, to szybko Wam go pokażę i jak go wykonać. Czyli robimy ściągacz tutaj w tym momencie na wysokość, nabieramy odpowiednią liczbę oczek, ja mam 35, ale na próbce nabiorę sobie trochę mniej. Oczywiście nie ma znaczenia, czy jest to liczba parzysta, czy nieparzysta. Akurat wzór nie wymaga konkretnej liczby oczek. Robię pętelkę podstawową i nabiorę powiedzmy szybciutko, może 12 oczek, żeby tylko Wam pokazać wzór. Czyli mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja pracuję szydełkiem 3 mm, ale pamiętajcie, że to wszystko zależy od tego, jaką macie włóczkę. Ok, robię sobie jeszcze jedno dodatkowe oczko brzegowe, mam łańcuszek, odwracam go na drugą stronę, tak aby widzieć tutaj środkową pętelkę i zaczynam od drugiej pętelki, to jest moja druga pętelka, ona tutaj ładnie wystaje na środku,
robię narzut od dołu, wkładam szydełko w tą środkową pętelkę, przeciągam włóczkę i od razu również przeciągam przez te dwie pętelki. Do zrobienia ściągacza będę używała oczek ścisłych z narzutem. Może niektórzy nie lubią tego wzoru, ale dzięki temu ładnie wychodzi ściągacz. Można również używać półsłupków nawijanych, ale wtedy zupełnie inaczej trzeba by robić tą czapkę. Także no, trzeba się pomęczyć tutaj z oczkami ścisłymi z narzutem. Czyli tak, jeszcze raz narzut, kolejna środkowa pętelka, przekładam i ja sobie tak jak zawsze luźno przytrzymuję tutaj kciukiem w tym miejscu, żeby przełożyć włóczkę przez te dwie pętelki, ale oczywiście mi tutaj spadła, więc jeszcze raz. W tym miejscu, jak przytrzymacie sobie pętelkę, to jesteście w stanie łatwo sobie przełożyć, bądź też można zrobić to z drugiej strony, czyli przekładam, przytrzymuję, ale owijam, jak gdyby tutaj przekręcam szydełko od tej zewnętrznej strony. Są dwa sposoby, dobierzcie ten, który Wam bardziej odpowiada. Ja już się nauczyłam robić nie do środka, tylko jak gdyby tak na zewnątrz. Przekręcam i nawet nie sprawdzam, bo samo szydełko mi tak przechodzi. W taki sposób robimy oczka ścisłe z narzutem do końca rzędu. Każde oczko i ostatnie oczko. Mam zrobiony pierwszy rząd, teraz oczko do góry, odwracam. Pamiętajcie, żeby zawsze robić tak samo, czyli jeżeli robicie oczko do góry, odwracacie robótkę w tą stronę, to trzymajcie się jednej. Jeśli nauczyliście się odwracać w taki sposób, że włóczkę macie z tej strony, to też trzymajcie się tej samej zasady, po to, żeby krawędź jakby wyglądała zawsze tak samo. Nie robimy raz w jedną, raz w drugą stronę, tylko zawsze tak samo. Mamy pierwszy ścieg, pierwszy rząd, zaczynamy teraz kolejny rząd. I teraz będziemy robić tylko oczka ścisłe z narzutem, ale tylko w tylną pętelkę, zarówno na prawej, jak i na lewej stronie. Wyszukujemy sobie tylnej pętelki. Chodzi nam o to, żeby z tej strony był widoczny taki ładny łańcuszek składający się właśnie z dwóch pętelek, czyli to, co dokładnie tutaj widzicie. A żeby to było widoczne, musicie sobie tak przekręcić tutaj tą moją robótkę, żebyście też zobaczyli z góry, jak to wygląda. Czyli żeby zostawić ten łańcuszek, muszę zabrać tylną pętelkę. Tylna pętelka od tego łańcuszka z góry. Wiem, że to dla niektórych już jest jasne, ale pokazuję tak, żeby również osoby początkujące wiedziały, o co chodzi. Czyli łapiemy paluszkami tutaj, sprawdzamy, gdzie jest nasze oczko, robimy narzut, od razu wbijam się tu właśnie z góry w tylną tylko pętelkę, czyli pobieram tylną, przekładam i znowu przekładam przez dwie. Bardzo ważne jest tutaj, żebyście nie pogubili sobie początkowych i końcowych oczek, ponieważ szaliczek ściągacz wtedy będzie się zmniejszał. A propos właśnie szaliczka, to za chwilkę Wam coś powiem, dlatego mi tutaj po głowie chodzi szalik. Ok, i znowu narzut, wbijam się od góry, tak żeby być w środku, zahaczoną tutaj tylną pętelkę, przeciągam przez tą pętelkę i znowu przez dwie. Można dojść do takiej wprawy, że naprawdę pójdzie bardzo szybko. To jest tylko kwestia, słuchajcie, wprawy. Ja wiem, że to nie jest coś, co każdy lubi, ale można się w tym wprawić i może iść bardzo szybko tworzenie tego wzoru. I znowu tylna i przez dwie narzut, wbijam się i przez dwie. Dzisiaj nie dość, że będzie chrapał piesek, to możecie słyszeć jeszcze deszcz padający tutaj akurat mi od okna, więc ciekawie. Ostatnie oczko robię w pełne pętelki, czyli w przednią i w tylną, jak gdyby w całe oczko. Tutaj akurat wtedy krawędź będzie stabilniejsza, więc tutaj jest taka zmiana, że w ostatnim oczku. I znowu oczko do góry, odwracam zawsze tak samo i zaczynam od tak samo, czyli od narzutu, tylna pętelka w pierwszym oczku i znowu przekładam. I tutaj ważne jest sobie zaznaczyć tą pętelkę, która Wam tutaj powstała, dokładnie taka. I z powrotem wracamy do wzoru. Czyli wzór na ściągacz jest bardzo prosty.
Dla osób, które robią już ze mną swetry i przeróżne rzeczy, to na pewno to jest nuda patrzeć na ten ściągacz, ale mam nadzieję, że osoby początkujące skorzystają. I zobaczcie, cały czas tak samo sobie tworzymy, czyli tylna pętelka, oczka ścisłe z narzutem, a jedynie w ostatnim oczku pobieram tą całą pętelkę. No i pamiętajcie, żeby oczywiście znaczyć oczka, zarówno przednie, jak i tylne, żeby się tutaj nie pogubić. I to jest cała trudność tego wzoru, żeby zrobić sobie taki ściągacz na odpowiednią wysokość. Jeśli chodzi o to, jak sobie dobrać liczbę oczek, to pamiętajcie, że najlepiej właśnie zrobić sobie taką próbkę i sprawdzić, ile centymetrów zajmuje Wam dana próbka. No ja chyba miałam tutaj około 12 oczek i te 12 oczek zajmuje mi 5 cm, czyli jeżeli poszerzę znowu o 12 oczek, to już będę miała 10 cm. Taką najprostszą metodą możecie dojść do tego, ile chcecie uzyskać. Czyli tak naprawdę pomnażając tą liczbę oczek, dwa razy, będę miała 2 razy zwiększoną tutaj wysokość. Pamiętajcie, żeby robić zawsze tak samo, takim samym naciągiem, żeby starać się w miarę fajnie to nie ściskać, żeby to było luźno robione. Oczywiście ten pierwszy rząd może troszeczkę wejść szerzej, bo później jak gdyby ten wzór się troszeczkę musi ułożyć, ale akurat przy tym nie ma znaczenia. Jeżeli byście na przykład robili szalik, bo właśnie chodził po głowie mi szalik z tego wzoru, jest oczywiście to jak najbardziej wykonalne, polecam. I wtedy, kiedy zauważycie, że właśnie, popatrzcie, tak jak u mnie, pomimo, że mam taką samą liczbę oczek, ten pierwszy rząd wyszedł mi troszeczkę szerzej, używam, po prostu on tak naturalnie może się zdarzyć, że Wam tak wyjdzie, ale przy czapce nie ma to znaczenia, bo ja sobie zaraz ją tutaj poszerzę. Włóczko merino się też rozciąga, więc ja mogę sobie go dokładnie, fajnie naciągnąć. W praniu jeszcze się wszystko ułoży, ale gdybyście chcieli zrobić szalik, polecam. Bardzo fajnie by wyszedł właśnie taki fajny szaliczek, zrobiony tym wzorem do tej czapeczki. Tylko oczywiście też trzeba sobie wybrać odpowiednią szerokość i długość. To polecam na początek, jeżeli chcielibyście, żeby ten początek i koniec był taki sam, wziąć o pół milimetra mniejsze szydełko. Na przykład zamiast 3, 2,5 i zrobić sobie pierwsze te 2-3 rzędy tym mniejszym szydełkiem, a później już z powrotem wrócić na większe. To na pewno spowoduje, że te krawędzie będą równe i będzie ładnie to wyglądało. Ale aczkolwiek nie ukrywam, że jeżeli nawet zrobicie jednym szydełkiem i wypierzecie ten szaliczek i go później fajnie rozłożycie na płasko, ułożycie, to być może on właśnie wróci do takiej równej, ładnej formy. To jest a propos taka dygresja, bo można oczywiście zrobić sobie tylko czapkę, ale jeśli Wam się podoba taki komplet, można sobie zrobić do niego albo szalik i właśnie szalik proponowałabym zrobić tym wzorem, taki fajny szaliczek. Ja planuję zrobić taki fajny szaliczek, może nie tym wzorem, ale podobnym wzorem, taki typu Sophie Scarf, czyli po prostu robione w ten sposób, że on będzie się tak fajnie wydłużał. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie taki tutorial, bo ja wiem, że jest dużo takich różnych szalików, przeróżnych Sophie Scarf. Chciałabym zrobić troszeczkę inne, no chyba, że już jest na kanale, ale ja nie szukam po kanałach, co kto ma, więc czasami się może zdarzyć, że już coś jest. Natomiast mam pomysł na swoją wersję właśnie tworzoną w taki sposób. Myślę, że też to będzie fajnie wyglądać, ale nie wiem, jeśli znajdą się chętni, to oczywiście nagram film. Także liczę na Wasze komentarze. Jeśli potrzebujecie taki szaliczek, jeszcze nie macie, robiony na szydełku, a chcielibyście, żeby to był inny niż z półsłupków nawijanych czy słupków, to jak najbardziej ja się podejmę takiego wyzwania. Dobrze, słuchajcie, wracając do czapki. Tworzymy sobie ten ściągacz, tak jak Wam wcześniej wspominałam, na wysokość już mamy dobraną, bo mamy odpowiednią liczbę oczek. Robimy sobie na odpowiednią długość, czyli tak naprawdę szerokość Waszej czapki. I sprawdzamy sobie na bieżąco, ile potrzebujecie, w zależności od tego, czy to będzie męska głowa, damska głowa, czy dziecięca. To od Was zależy, jaki szeroki sobie, jaki długi zrobicie sobie ściągacz. Można zawsze sprawdzać na bieżąco, akurat tutaj jest fajna sprawa, bo można sobie mierzyć i zakładać na głowę, ale weźcie pod uwagę, że czapka może się po wypraniu rozszerzyć, zwłaszcza jeśli robicie czapkę merino, więc jeśli nie macie doświadczenia z włóczką merino, to czasami lepiej taką próbkę, takie coś wyprać i sprawdzić, czy jest po wypraniu, po wyschnięciu odpowiednia szerokość. Jeśli jest za duża, to wtedy możemy troszeczkę spróć, czyli jakby nie blokować, nie zamykać oczek. Jeśli jest za mała, zawsze możemy trochę dorobić. No wiem,
że to jest trochę pracochłonne, ale dla osób, które chciałyby idealnie dopasować czapkę, no to nie ma innego wyboru, jak po prostu wyprać taką część czapki. Ok, słuchajcie, oczywiście ja już sobie tutaj w miarę zrobiłam taką wysokość, jaką chciałam i teraz tak, ja mam prawą stronę i lewą stronę. No lewą stronę mam dlatego, że mam tutaj doczepioną kolejną włóczkę, akurat mam taki na środku szef, tutaj nie będzie go widać, ponieważ, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, lewą stronę zamknę w środku i nie będzie widać żadnego łączenia. Natomiast ja też zwracam uwagę na to, ja może się tutaj przybliżę, że na górze chciałabym, żeby ten łańcuszek szedł takimi literkami V do góry, czyli dzióbek na dole, zwężający, na górze rozszerzający. Czyli to wszystko zależy oczywiście od Was, gdzie Wam wyszło łączenie włóczki. Z każdej strony można to uzyskać, zarówno z prawej, jak i z lewej, ale ja w tym momencie położony mam mój szaliczek, mój ściągacz na lewej stronie, ponieważ mam tutaj doczepioną włóczkę. I jak mam położony na lewej stronie, to mam ogonek zaczynający włóczkę z tej strony. Natomiast kończę w taki sposób, żeby mieć na przeciwległym rogu zakończenie. Czyli zobaczcie, tu był początek i tu mam koniec i z tej strony kończę, ale nie odcinamy oczywiście włóczki, tylko będziemy zszywać sobie tą krawędź w taki sposób, że oczywiście będę zszywała na lewej stronie, więc przekładam w taki sposób, że prawą stronę mam do środka, lewą mam na zewnątrz, z tej strony mam początkowy sznurek, z tej strony mam tutaj końcówkę. I teraz będę sobie zszywała to od razu w taki sposób, żeby nie było widać szwów. Już Wam pokażę, jak to zrobić. Czyli tak, tutaj mam nitkę prowadzącą z tej strony, a tutaj mam drugi koniec. W środku mam oczywiście prawą stronę. Z tej strony będę pobierała cały łańcuszek, czyli to, co tutaj widzicie. Będę zszywała, pobierając całe tutaj oczko, natomiast z tej strony, żeby była kontynuacja wzoru, chcę zostawić tutaj ten łańcuszek, czyli muszę pobierać tylko tutaj tą tylną pętelkę, wtedy uzyskam ciągłość wzoru na prawej stronie. Na początek pierwsze oczko oczywiście będzie takim łączeniowym oczkiem, więc tak, nałożyłam sobie na szydełko pierwsze początkowe oczko z tej krawędzi i przełożę tą pętelkę tutaj, co mam na szydełku, przez to oczko. Przełożę i zrobię oczko ścisłe, ale dopiero od następnego oczka będę starała się wybierać w taki sposób, jaki Wam pokazywałam. Czyli tak, biorę kolejne oczko, czyli to już będzie drugie oczko z tej strony i tutaj kolejne oczko z tej strony, to jest prawdopodobnie też drugie oczko, ale wybieram tylną pętelkę. Czyli zobaczcie, patrzę, gdzie jest tutaj oczko, mam nadzieję, że to będzie tutaj widać. Tu chcę, aby zostało, już bo mi się szydełko wykrzywia, zostało całe tutaj to oczko, więc od tej strony pobieram tylko taką tylną pętelkę. Czyli tak, mam całą pętelkę tutaj, tylną pętelkę tutaj, przekładam przez te wszystkie pętelki i robię oczko ścisłe. Czyli zamykam ten ściągacz oczkami ścisłymi. Tu cała pętelka, tu tylko tylna i zamykam. I zaraz Wam powiem, dlaczego właśnie tak robię. Staram się to zrobić równo oczko po oczku. Oczywiście to jest ważne, żeby to zrobić oczko po oczku, żeby wzór ładnie wyglądał. Tutaj jeszcze zrobię kilka. Później już jak przerobicie te kilka rzędów, to samo mi się tutaj aż nasuwa tutaj ta tylna pętelka. Jeśli nie uda Wam się tego pobrać, to też jakoś nie ma większego znaczenia. Możecie po prostu zszyć tak, jak Wam jest wygodnie, oczkami tutaj ścisłymi. Zawsze gdzieś tam ten tył czapki można to zszycie ułożyć z tyłu głowy, żeby też nie było widać. Ja natomiast to właśnie robię w taki sposób, żeby jak gdyby tutaj, zobaczcie, była kontynuacja tego wzoru. Żeby nic tutaj nie było widać, ale to nie jest oczywiście konieczne. Dobra, zszyję tutaj do tego momentu. Ok, ja już mam zszyty mój ściągacz, jestem na górze i obie nitki spotkały mi się tutaj na górze.
Teraz będziemy w taki sposób to robić, że odwracam na prawą stronę i składam na pół, czyli tak jak Wam tutaj wcześniej pokazywałam. Będziemy robić taki podwójny, fajny ściągacz, który już razem ze sobą tutaj zszyjemy, żeby nam się nie obsuwał, żeby było wygodnie nosić i nie musielibyśmy sobie sami go jakoś szczególnie układać. I tak jak wspominałam wcześniej, ja stworzyłam tak, żeby tutaj na górze mieć z tej strony właśnie w ten sposób układające się moje V. I jestem tutaj, mam początkową pętelkę razem z tą końcową tutaj. Teraz tą początkową, czyli tą, którą zaczynałam, schowam ją tutaj do środka, żeby nie była widoczna. Natomiast od tego momentu będziemy sobie tutaj tworzyć już górę czapki i ona będzie troszeczkę wykonywana innym wzorem. Pokażę Wam taki fajny ściek, który już oczywiście jest na moim kanale. Sweterek też jest tym wzorem, ale może nie wszyscy wiedzą, więc już za chwilkę Wam powiem, jak będziemy to robić. Oczywiście pierwszy rząd to będzie też taki trochę rząd łączeniowy, ponieważ chcę złączyć te dwie krawędzie razem, żeby już nie musieć myśleć o tym, że jest coś po prostu do wywinięcia. Musimy teraz zachowywać jak gdyby cały czas ciągłość wzoru, równo przykładać sobie tą krawędź do krawędzi, łańcuszek do łańcuszka, żeby w miarę równo wyszło. Czyli tak, jeżeli z tej strony mam łańcuszek, to z tej strony również mam łańcuszek. Na początku najlepiej sobie zaznaczyć, zanim tutaj wywiniecie, pierwszy początkowy łańcuszek. Na przykład tu mam, już mi się tutaj to wszystko pomieszało, ale mam. Zobaczcie, tu mam ten pierwszy początkowy łańcuszek, wepnę sobie znacznik i z tej strony, idąc paluszkiem, również sobie go tutaj zaznaczę, będzie mi wygodniej sprawdzić, który to jest, bo może się oczywiście nam to wszystko pomieszać, bo to jest dokładnie od tej strony bardzo mało widoczne, ale jak już mam połączony ten z tym, to wiem, że idzie równo i potem wiem, że będę szła równo łańcuszek po łańcuszku i mam przygotowane w taki sposób już pierwszy łańcuszek, już pierwsze parę tak naprawdę do połączenia. I zobaczcie, będziemy robić teraz w taki sposób, że zrobimy sobie najpierw, oczywiście robię dalej tym samym szydełkiem, zaraz po skończeniu zszywania robię sobie oczko ścisłe, następnie będę się wbijała, przebijała zarówno przez tą krawędź, jak i przez tą drugą, żeby to razem zszyć. Będę robiła tutaj półsłupki, czyli zobaczcie, najpierw wbiję się tutaj w ten środek, żeby połączyć, jak gdyby przed tym łańcuszkiem i również poszukam sobie z tej strony krawędzi tutaj przed tym łańcuszkiem, dosłownie tutaj, widzicie, czyli jak gdyby mam przed łańcuszkiem, włóczkę poprowadzę w taki sposób, żebym mogła przeciągnąć przez te dwie pętelki i robię pierwszy półsłupek. I znowu muszę sobie znaleźć znaczniki. Ten pierwszy półsłupek sobie można zaznaczyć. Na początku zrobimy łączenie tylko półsłupkami, później wzór będzie troszeczkę inny, ale żeby połączyć, musimy użyć tych półsłupków. Następnie wbijam się w środek tutaj tego łańcuszka z tej strony i również w środek tego łańcuszka, zobaczcie, z tej strony, żeby to ładnie wyglądało, równo było. Wbijam się w środek i robię półsłupek. Oczywiście kolejny łańcuszek jest za daleko, więc muszę się wbić tutaj pomiędzy tymi łańcuszkami w dowolnej części, na przykład tu, gdzie właśnie mam środek, pomiędzy tym a tym mam środek i znowu to samo, wbijam się tutaj w środkową tutaj krawędź, mniej więcej gdzieś tutaj, nie za daleko, żeby ta czapka nie wyglądała tak dziwnie. Wybieramy te pierwsze tutaj takie krawędzie i znowu kolejny pierwszy łańcuszek widoczny z tej strony i pierwszy łańcuszek widoczny tutaj z tej strony i znowu robię półsłupek. Znowu tutaj wybieram sobie środkową część tego i środkową część tego i półsłupek. I tutaj znowu w środek tego łańcuszka się wbijam, idę dosłownie po kolei, oczko za oczkiem, w
W taki sposób sobie połączymy tę czapkę, ten ściągacz. Mam nadzieję, że tutaj widać, co ja robię. Łączymy sobie każdą tutaj krawędź, jedną i drugą, po kolei. Tak musimy zrobić dookoła. Zobaczcie, tak będzie wyglądała czapka z tej strony, tak będzie wyglądała z tej. Jest to oczywiście już środek czapki, to jest zewnętrzna część. Musimy dosłownie zrobić dookoła, cały czas tak samo. Jak dojdę do tego momentu, to pokażę Wam, co dalej. Ok, ja już sobie tutaj zszyłam. Zobaczcie, tak to wygląda mniej więcej z góry, czyli mamy ładnie wyrównane krawędzie i doszłam tutaj już do tego momentu. Oczywiście tutaj dzięki temu, że sobie pozaznaczałam, wszystko mi się ładnie zlicowało, czyli wyszło tutaj na równo. I teraz tak, tu już sobie usunę ten znacznik z tej strony. Już nie będzie potrzebny. Ten zostawię, żebym wiedziała, gdzie jest początek, ponieważ będę pracowała w okrążeniu. Nie będę łączyła ze sobą tych okrążeń. Dzięki temu będzie ładnie wyglądał wzór. I tak, tutaj miałam pierwszy półsłupek. Tu jest jeszcze łańcuszek. Myślę, że dodatkowo mogę jeszcze tutaj zrobić w środku, żeby ładnie to wyglądało. Natomiast tutaj odpinam już ten znacznik i wyjątkowo jeszcze tutaj... Nie, może nie będziemy tutaj nawet już łączyć, ponieważ to fajnie wygląda. Przejdziemy sobie od razu do wzoru. Wzór będzie bardzo podobny do półsłupków, ale jak gdyby takich podwójnych półsłupków. Zobaczcie, ja się wbijam dosłownie w tą krawędź tutaj. Oczywiście można by ją połączyć, ale nie wiem, czy to ma sens. Za chwilkę sobie tutaj zobaczymy. Jak wsuniecie szydełko w ten pierwszy półsłupek, który był tutaj zrobiony, w taki sposób, zrobicie jak półsłupek, tylko że jeden pętelkę i drugą pętelkę. Zobaczcie, nie będę łączyła, myślę, że nie ma tutaj potrzeby łączenia dodatkowych rzeczy. Tak będzie wyglądał wzór, że teraz w każde to oczko, które tutaj Wam powstało, wbijacie się jak do zrobienia półsłupka w taki sposób, ale nie przekładamy przez dwa, tylko przez jedno, znowu pobieram i przez drugie. Taki podwójny, można powiedzieć, półsłupek, czyli przez jedno, przez drugie i znowu. Zobaczcie, raz i dwa. I znowu raz i dwa. I raz i dwa. Bardzo fajnie się robi ten wzór. On bardzo ładnie wygląda. Tak jak już wcześniej wspominałam, już go pokazywałam. Już sweterek był robiony raglanem od dołu. Planuję jeszcze zrobić taki fajny raglan od góry. Mam nadzieję, że mi się uda. Z tymi raglanami to tak czasami niechętnie podchodzę, bo nie zawsze wszystko fajnie wychodzi tak, jakbym chciała. A jak się udaje, no to super. I zobaczcie, cały czas dookoła robimy sobie taki podwójny, jak gdyby półsłupek. Raz i dwa. Bez narzutu. Raz i dwa. Raz i dwa. I raz i dwa. I cały czas zrobię sobie tak dookoła. O, przerobiłam sobie, zobaczcie, naokoło. Tak to tutaj ten wzór będzie ładniejszy niż półsłupki. On będzie tak bardzo fajnie wyglądał, zobaczcie. Natomiast teraz jestem już tutaj na początku i dokładnie już wyciągam ten znacznik. Jest mi w ogóle niepotrzebny, ponieważ przechodzimy cały czas płynnie, wykonując ten sam ścieg. Czyli tutaj nie mieliśmy żadnego połączenia, przeszliśmy sobie płynnie, dzięki temu ładnie to tutaj wszystko wygląda. Cały czas ciągiem robimy jedną włóczką i tutaj oczywiście również wbijam się w całe oczko i wykonuję ten sam ścieg dokładnie. Zobaczcie, tu i raz i dwa i raz i dwa. I raz i dwa. Jestem ciekawa, czy ktoś robił sweter tym wzorem z mojego kanału. Czy pamiętacie taki niebieski właśnie sweter, który Wam tam pokazywałam? Czy ktoś pokusił się zrobić taki sweter? Proszę, dajcie mi znać w komentarzach, czy już taki sweterek był robiony. Tym wzorem oczywiście. Nie pamiętam, który to był numer, ale ktoś, kto robił, na pewno rozpozna ten ścieg. Zobaczcie, cały czas sobie tutaj płynnie dookoła będziemy robić tak samo. No i zobaczcie, będziemy sobie budować tą czapkę właśnie w taki sposób, że dookoła robimy ten ścieg. Będzie Wam się tworzyć właśnie taki wzorek. On troszeczkę może się tutaj rozszerzać.
Załóżcie oczywiście na głowę w trakcie robienia, jak już przerobicie kilka rzędów, sprawdzajcie, czy dobrze Wam tutaj wszystko leży, czy nie jest za wąsko, czy za dużo, ponieważ tak naprawdę z chwilą, kiedy połączyliśmy tutaj tą część, już macie tą docelową szerokość, docelową, jak szczepka się będzie właśnie rozszerzać, czy też nie. I ja wiem, że nie lubimy prucia, nikt go nie lubi, ale gdyby się okazało, że na przykład ta część tutaj zrobiła Wam się za szeroka, to zawsze możecie przy łączeniu robić mniej tutaj tych półsłupków, że nie zawsze musicie się wbijać i łączyć pomiędzy łańcuszek. Czasami możecie go pominąć, w zależności od tego, i jaka szerokość Wam tutaj wyszła. Ja robię w taki sposób, że tak jak Wam pokazywałam, ta czapka tak naprawdę musi być troszeczkę rozszerzona przy tej części. Ściągacz musi ją troszeczkę ściągać. Ja mam tutaj właśnie tą czapeczkę na drutach i u mnie tak samo jest tak zrobione, że widzicie, no tutaj mi ewidentnie ten ściągacz wyszedł większy, no troszeczkę większy niestety, i że ta część tej czapki była tutaj właśnie taka rozszerzająca lekko, ponieważ na głowę mamy też okrągłą i musimy tutaj założyć tą czapę. I teraz tak, tym wzorem, dokładnie tym, robię na jakąś wysokość i dopiero w pewnym momencie będę ją zwężała, czyli to nie ma zwężania w każdym wzorze, tylko ja będę zwężała mniej więcej, jak mi zostanie tutaj tyle do głowy, żeby po prostu to ładnie zwęzić. Oczywiście najpierw muszę sobie zrobić jakąś wysokość, żeby Wam pokazać, więc przerobię tę część i pokażę Wam, ile zrobiłam, na jaką wysokość i kiedy zaczniemy zwężać i oczywiście jak będziemy zwężać. No to robię czapę. Ok, ja zrobiłam sobie już jakąś wysokość. Dokładnie podam Wam, ile to jest. U mnie to jest około 12 cm, całościowo około 18. Ja jak robię tę czapeczkę, to robię taką bardzo dopasowaną, więc maksymalnie chcę mieć wysokość 21 cm, tyle mi potrzeba. Jeśli potrzebujecie więcej, to oczywiście robicie sobie tutaj wyżej. To można zmierzyć na bieżąco. Tak naprawdę etap końcowy to są dosłownie powiedzmy 3-4 rzędy, żeby jeszcze zawęzić i wtedy mamy już gotową czapkę. Ale posłuchajcie, oczywiście ten pomysł mi wpadł w trakcie, jak zaczęłam to robić. Ubrałam na siebie odwrotnie tą czapkę, czyli w taki sposób i powstaje wspaniały kołnierz. Uwierzcie mi, jest po prostu idealny. Jeśli dobierzecie dokładnie tą samą liczbę oczek, co na czapkę, jesteście w stanie to przełożyć przez całą głowę, powstaje super kołnierz. Ja pokazywałam na zdjęciach na początku i na początku filmu są zdjęcia, jak jest założony ten kołnierz. On jest tutaj właśnie przy buzi, przy głowie, natomiast tutaj mamy już na szyi i wręcz na ramiona, które tak fajnie się układa, więc polecam zrobić dosłownie 2 razy to samo, czyli tak, jeżeli robicie sobie czapkę, to właśnie w taki sposób będzie czapa, a z drugiej strony będziemy mieć kołnierz i on bardzo fajnie wygląda. Ja nie wiem, czy zdążę go zrobić, żeby Wam pokazać, prawdopodobnie wypuszczę film, a dla siebie zrobię ten kołnierz jeszcze raz, ponieważ jest to dokładnie to samo. Będę w taki sam sposób robiła jak czapkę, tyle samo rzędów, tyle samo oczek, bo idealnie wręcz pasuje na mnie. Ja lubię mieć tak ściśnięte wokół szyi, żeby mi nigdzie nie wiało, akurat na buzie, jeszcze na nos, więc wspaniale się to po prostu prezentuje. Także mamy 2 wersje. Możecie sobie zrobić szalik, taki, który pokazywałam Wam z tej części, albo możecie sobie zrobić też kołnierz, właśnie taki sam jak do czapki. Teraz skupimy się oczywiście na czapce. Natomiast jeżeli robicie kołnierz, to wystarczy tutaj skończyć mniej więcej w tym samym miejscu. Oczywiście mamy tutaj różnicę wysokości, ale to nie ma znaczenia, bo po prostu w każdym kolejnym rzędzie możecie sobie lekko przejść po prostu oczkami ścisłymi. 1, 2 i 3. I w taki sposób zakończyć. Będzie delikatno, no naprawdę ta różnica się tak układa, że tego nie widać. Zakończyć, zrobić oczko ścisłe i zamknąć tutaj to połączenie, tak? Czyli przeciągnąć, obciąć nitkę i zacisnąć. Natomiast jeżeli robicie oczywiście czapkę, no to robimy sobie teraz taki ścieg zmniejszający, po to, żeby oczywiście ten nadmiar tej włóczki tutaj na górze nie trzeba było aż tak igłą przeciągać i ją zmniejszać, to najpierw sobie zrobimy rząd zmniejszający. I na początek zrobimy sobie okrążenie zmniejszające, czyli tak, okrążenie zmniejszające w ten sposób, że jedno zmniejszenie,
Jeden zwykły wzór, jedno zmniejszenie, jeden zwykły, później przerobimy sobie w całości jeszcze jeden rząd i na końcu jeszcze możemy zmniejszyć, czyli tak naprawdę takie 3 rzędy, które pomogą nam ładnie zawęzić tą czapkę na górze, żeby wszystko nie spinać igłą. Czyli tak, wepnę sobie tutaj znacznik, żebym wiedziała, które to jest ostatnie oczko, to jest mniej więcej tak tej samej wysokości, co mnie zaczynałam, to nie musi być akurat dokładnie. I robimy zmniejszenie, czyli tak, wbijam się tak, jakbym robiła oczko, przeciągam włóczkę i wbijam się również w kolejne oczko, przeciągam włóczkę. I tutaj przeciągam przez 2, pobieram i przez 2. W taki sposób będę robiła zmniejszenie. Kolejne oczko robię zwykłe, czyli raz, 2, a kolejne zmniejszające. Raz, 2 i tutaj. I kolejne zwykłe, a kolejne zmniejszające. Pozwoli nam to zawęzić już przestrzeń o 1/3, więc czapeczka już pomału się będzie zawężała na górze symetrycznym ściegiem, więc myślę, że fajny sposób, żeby sobie w ten sposób ułatwić pracę zawężenia czapki. I cały czas raz jeden, raz wężenie, czyli zmniejszamy, z 2 robimy jedno, dookoła. Raz, 2. O, to zrobiłam 2 zmniejszenia oczywiście, a nie, dobrze. Może Wam nie wejść równo, bo to wszystko zależy od tego, czy mieliście tam parzystą, czy nieparzystą liczbę oczek. Też nie ma to znaczenia, tak jak zostanie na końcu, tak zostawiamy. Tu nie chodzi o to, żeby precyzyjnie dobrać liczbę oczek, tylko dopasować sobie właśnie rozmiar czapki pod swoją głowę. Dobra, no to tak, ja sobie zrobię dookoła. Ok, przerobiłam sobie całe okrążenie. Dosłownie jestem tutaj i robię tak, jak mi tutaj zostało, czyli zrobię sobie jeden. No i tutaj jeszcze mogę zrobić zmniejszenie nawet wchodząc jeszcze na oczko już z następnego rzędu. To nie ma teraz jakiegoś znaczenia. Natomiast kolejne okrążenia będę robiła bez żadnych zmniejszeń, żeby ładnie to tutaj wszystko wyrównać, czyli drugie takie okrążenie przy zmniejszaniu jest zwykłe, można tak powiedzieć, żeby po prostu ustabilizować sobie tutaj wcześniejsze zmniejszenie, czyli zrobimy sobie cały rząd naszym wzorem bez zmniejszeń. Ok. I znowu zrobię całe okrążenie. Dobra, mam zrobiony już drugi rząd, no i to samo robię w trzecim rzędzie, zrobię również sobie zmniejszenie i znowu możemy robić albo już zmniejszenie we wszystkich, albo znowu w jednym, to już zależy jak Wam się tutaj układa czapeczka. Ja zrobię jeszcze w taki sposób, że jedno okrążenie zmniejszające, znaczy okrążenie, 2 oczka zmniejszam, jedno zostawiam. I znowu 2 oczka zmniejszam i jedno zostawiam. Ok, no i znowu przerobiłam to okrążenie. Tutaj zostawiłam tak, jak mi weszło. Nie przejmuję się tym, czy mam liczbę parzystą, czy nie. No i kolejne okrążenie. Znowu sobie zrobię takie okrążenie pełne, czyli bez żadnych zmniejszeń. Czyli tutaj po prostu wyrównam sobie krawędź i przerobię dookoła jednym ściegiem. I zobaczcie, już po wykonaniu tego rzędu już widzę, że czapka jest naprawdę bardzo już zawężona na górze. Oczywiście możemy dalej kontynuować w taki sam sposób, że kolejny rząd znowu sobie zrobię zmniejszający. To wszystko zależy od tej wysokości, którą jeszcze potrzebujecie nadbudować. No i im mniej tutaj zawęzimy, tym lepiej się będzie, im bardziej właściwie zmniejszymy te oczka, tym lepiej ta czapka na pewno będzie się układała. Czyli ja postanowiłam, że jeszcze sobie zmniejszam dokładnie w taki sam sposób, jak pokazywałam wcześniej. Tutaj oczywiście na czubku troszeczkę może inaczej wyglądać wzór, bo mamy zmniejszenia, ale to jest ta część, która tak naprawdę będzie marszczyła się, zawijała, więc i jej tak bardzo nie będzie widać, że mamy tutaj takie trochę inny wzór. Na dodatek zawsze w tym miejscu, jeżeli jest pompon, to on dodatkowo zakrywa tą część, więc jeśli planujecie na przykład sobie zrobić pompon, tak samo z takiej włóczki, to na pewno tutaj akurat tej części
zmniejszającej nie będzie aż tak widać. I słuchajcie, taka sama technika cały czas, czyli jeden rząd zmniejszający, jedno okrążenie zmniejszające, jedno zwykłe. I dochodzimy już do czubka czapki. Ja sobie tutaj przerobię jeszcze dosłownie to okrążenie. Później zrobię znowu okrążenie bez zmniejszeń i pokażę Wam, jak już ostatecznie zawęzić tą czapkę, żeby nie robić cały czas zmniejszeń. Ok, ja już ostatecznie stwierdziłam, że tutaj mi tyle wystarczy tych zmniejszeń. Tak to teraz wygląda. Jeden cały rząd bez zmniejszeń jest zakończeniowy. I tutaj zobaczcie, odcinam sobie włóczkę. W ostatnim oczku blokuję w taki sposób, że wyciągnę sobie tą końcówkę. Ona się wtedy też ładnie zablokuje. I teraz resztę zwęzimy już sobie igłą. Czyli trzeba sobie wziąć taką najlepiej dziewiarską igłę, która będzie miała duże tutaj oczko. Ja jestem już poza ekranem, ale przeciągam sobie igłę. No i tutaj musimy po prostu, zobaczcie, przekładać raz tył, raz przód, raz tył, raz przód i wtedy się ładnie czapeczka, ładnie nam się czapeczka zejdzie. Już tutaj pokażę Wam. Po prostu przekładam sobie pomiędzy tutaj tymi oczkami, pomiędzy tym wzorkiem. W taki najzwyklejszy sposób. Każde oczko nabieram, żeby tutaj to ładnie wyglądało. Czyli dosłownie dookoła. Tylko pamiętać, że raz pod spód, raz na wierzch. Raz pod spód, raz na wierzch. W taki sposób. No i dzisiaj się nasłuchacie tego drapania. I teraz zobaczcie, ja już tu sobie prawie dojdę do końca. No jest oczywiście już taki najprostszy sposób. Jeszcze mam tutaj trochę. Mamy już tych oczek tutaj mniej, więc to zawężenie będzie po prostu prostsze niż przy takiej dużej ilości, jakbyśmy do końca robili bez zmniejszeń. No ja już jestem tutaj przy moim znaczniku, więc wiem, gdzie po prostu mam to skończyć. No i teraz już nic, tylko po prostu pociągnąć. Tak naprawdę najlepiej to przełożyć teraz na drugą stronę, na lewą stronę czapkę. Przełożyć sobie tutaj tą igłę, żebyśmy mieli co zszywać. I układać sobie tutaj na lewej stronie, ściskać, żeby na prawej po prostu nie było tych nierówności, tak? Czyli tak, ja sobie to tak układam i po prostu tutaj blokuję, przekładając kilkukrotnie. Igłę w różnych miejscach. No to już jest takie proste, słuchajcie, zszywanie, że ja już tutaj nie dbam o jakąś estetykę, więc mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. I zobaczcie, tak naprawdę czapeczka będzie już gotowa. Oczywiście zanim ją w ten sposób zrobicie, to sprawdźcie, czy już jest dobra, czy nie trzeba było więcej rzędów zrobić, czy więcej zawęzić. Ona tak naprawdę tutaj na górze ma lekki inny wzór, ale tak naprawdę tego nie będzie widać. Dodatkowo, jeśli sobie zrobicie tego pompona, którego można zrobić z włóczki, przyczepicie dosłownie gdzieś tutaj, to zobaczcie, że zakrywa te rzędy skracające. Nie są to dziurki do oddychania skóry, włosów, żeby nam tutaj się nic nie zapociło. Tak, oczywiście żartuję. Dobra, słuchajcie, to jest mój pomysł na czapkę. Oczywiście taką czapkę można zrobić w różnych wymiarach, rozmiarach. Tak jak sami widzicie, można dopasować pod każdego czapunie. Oczywiście polecam sobie ją wyprać i sprawdzić po wypraniu, jak się układa, bo zawsze to oczywiście nawet milusio jest, jak wybierzemy sobie każdą czapeczkę. Dobra, no to ja już Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się tutorial podoba i że sobie zrobicie taką czapkę. Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Czy zrobicie czapkę, czy komin, czy szalik. Ja na wszystkie komentarze Wasze czekam. Także do zobaczenia. Pa, pa!